Witam serdecznie. Ryszard Borowiecki, czyli Królewska Wiedza. Astrologia. Cóż się stało? Saturn i melancholia w tym okresie będzie chyba najbardziej popularną pozycją w literaturze sprawdzania, jak funkcjonujemy. Naprawdę warto tą pozycję poznać. Trzynastego lipca, czyli wczoraj, 2025 roku o godzinie 6, mniej więcej 7, Saturn rozpoczął retrogradację. W środku mamy Polskę, ale to nie chodzi o to, tylko chodzi o tego Saturna tutaj, który właśnie się tutaj znajduje. Co oznacza ta retrogradacja? To, że on się cofa i będzie się cofać dosyć intensywnie, dosyć długo, ale to nieistotne. Najważniejsze jest to, że sprawdza naszą wytrzymałość psychiczną i też to wszystko, co żeśmy nie wykonali i jak to się dzieje. Oczywiście przejdzie znak, ponieważ on się cofa z barana, a przecież wszedł do barana. No więc, jeżeli się cofa, to z kolei 1 września wkroczy do znaku ryby, czyli się cofnie i nadal będzie w retrogradacji. Tu się cofnie. Będzie to bardzo interesujący moment ze względu na to, że możemy się przyjrzeć, jak on będzie rozgrywał też sprawy te historyczne. Jak on będzie patrzył na to wszystko, co się działo przez ostatnie 7, 14, 21 i 28 lat. No, z lekkim hakiem na 34. Ale będzie to rozgrywka i będzie on wtedy podsumowywał wszystko to i uładował do jednego wora. Saturn jest przykrą planetą, bo tnie zawsze od góry do dołu i ze skutecznością idealną. To cofanie będzie dosyć interesujące, bo aż do 28 listopada 25 roku, oczywiście do godziny gdzieś 4:36 według Cyrulika. Tutaj właśnie. I to już jest najdalszy moment, gdzie on kończy tą retrogradację, ale to nie znaczy, że on skończy. Nie. To dopiero się rozpocznie zabawa, bo on wtedy będzie już wracał, ale musi wrócić do swojej pozycji, w której retrogradował. No i wtedy wyjmie już nie historię, a rozliczenia. Te rozliczenia będą w rybach oczywiście najbardziej duchowe. Te wszystkie sprawy, które nie dokończył i one tak mniej więcej będą do 14 lutego. I on będzie tutaj pokazywał te swoje ambarasy, bo wtedy wkroczy właśnie w barana. Właściwie tą stronę powinienem pokazać. I wtedy będzie naprawdę bardzo wesoło, bo on już wtedy nie będzie miał ograniczeń żadnych. Dlatego, że przypomni sobie to, co było i jak się skończyło, i on będzie wtedy naprawdę swoją kosą i melancholią udowadniał, że ma rację. A racja jest zawsze dosyć stabilna i dopiero właściwie, kiedy będzie 2 marzec 2026 rok, dopiero znajdzie się w tej pozycji, w której właśnie wczoraj wyruszył.
i on się mniej więcej około godziny 19:37, więc tutaj też nie powinniśmy się za bardzo cieszyć i on wtedy podejmie mniej więcej 2,5 roku będzie w tym baranie i przez te 2,5 roku będzie siepał i będzie rozmawiał dosyć twardo. Co robiłeś, kim byłeś, dlaczego jesteś taki, a też będzie restrykcyjny, jak batalia frontowa. No, front się rozpocznie, bo przecież to Saturn, a nie żadna planeta inna, tylko restrykcja. Dlatego też ta melancholia nam się przyda do spojrzenia głębszego, przede wszystkim w nasze serca, uczucia i umiejętności spojrzenia właśnie w te zakamarki, o których nawet sobie nie możemy wyobrazić, ponieważ nasza wyobraźnia jest wprost cofnięta. A to jest przede wszystkim myśl. Nad filozofią, przyrodą, medycyną, religią oraz sztuką. I w tej pozycji to wszystko jest, a my poddajemy się tylko kontemplacji lub też medytacji, by dojść do celu i rozpoznać w tym właśnie wroga, bo Saturn nie znosi tego, kiedy ktoś jego, bo on jest zawsze czysty i zawsze ma rację. Więc teraz rozpocznie się właśnie to balansowanie pomiędzy prawdą a historią. I historia będzie królować, czy też prawda? Bo prawda jest ważniejsza. Bo filozofia czy przyroda to ujawni, medycyna to uwiarygodni, a religia będzie się musiała dostosować do tego wszystkiego, co się wydarzyło wczoraj czy przedwczoraj, a będzie kończyć się za te 3 lata. No cóż, przed nami jest tylko Saturn. Na razie retrograduje i rozlicza, a właściwie patrzy prosto w serce. I żeby tylko nie uderzył tą szpadą prawdy, bo po prostu zabije. No taka jest prawda. Taka jest rzeczywistość, że tutaj już nie ma żartów. Historia kołem się toczy i rozgrywa słowa najbardziej namiętne. Czyli jakie? Miłość, pragnienie. Jeszcze jedno. Czyste sumienie. Do zobaczenia i zapraszam na dalsze historie związane właśnie też z Saturnem, ale z każdą planetą, bo teraz są czasy naprawdę bardzo interesujące, ale o 21:00 każdego dnia mam live i na tym live'ie mówię, co wokół historii, a właściwie problemu pod względem astrologii. Tak wolę, bo tak jest łatwiej, by poznać królewską wiedzę, bo czas nagli. Zapraszam. Także do intelektualnego boju myśli szlachetnej. Do zobaczenia i czekam. Z Bogiem.